Cześć, ja nazywam się Adam i w tym filmiku dowiecie się, jak zrobić pyszną zupę dyniową z mleczkiem kokosowym. Zapraszam. W ogródku mieliśmy dynię piżmową, ale jeszcze dodamy dynię Hokkaido. Kupiliśmy ją w sklepie. Ona jest słodsza. Możecie ją dodać w całości bez obierania. My jednak ją będziemy obierać. Proporcje i listę składników zobaczycie w opisie. Dodajcie jeszcze marchewki, imbir, czosnek. To, co będziemy smażyć, to smażymy na maśle klarowanym. I mój ulubiony składnik tej zupy, czyli mleczko kokosowe, znajdźcie takie, które ma największą ilość ekstraktu z kokosa. To się pewnie będzie nazywało coconut cream. Coconut milk ma około 15, 20, 30% ekstraktu. Coconut cream ma nawet do 99, tak jak to. My bulionu damy troszkę więcej niż tego ekstraktu. Na 750 ml ekstraktu damy litr bulionu, ale i tak ostateczną ilość bulionu sprawdzimy i Wy też sprawdzicie sobie na końcu, jak gęsta wyjdzie Wam zupa. Oprócz tego dodajemy przyprawy, takie jak lubicie, ale moim zdaniem najlepiej użyć curry, odrobinkę płatków chili, wiadomo, sól, pieprz, paprykę słodką, można też dodać trochę ostrej i szczyptę gałki muszkatołowej. Będzie Wam potrzebny garnek z grubym dnem. Im większy, tym lepszy. Blender, lepszy będzie ręczny. Jeżeli macie, to użyjcie ręcznego albo taki kielichowy. No i piekarnik. Jeżeli nie macie piekarnika, to można to wszystko zrobić w garnku, ale moim zdaniem z pieczoną dynią wyjdzie jeszcze smaczniej. Kroimy dynię. Hokkaido można obrać. Moim zdaniem lepiej jest obrać Hokkaido, ale nie wszyscy to robią, wtedy zupa wyjdzie na pewno o wiele gęstsza. Najpierw ją kroimy. Usuwamy gniazda nasienne. Wydrążamy wszystkie dokładnie. Ja to robię łyżką. Jeżeli ktoś chce, to może te pestki wysuszyć i będzie miał na zimę jako dodatek do zupy dyniowej. Po wydrążeniu obieramy dynię. Zatrudniłem pomocnika do obierania dyni. Obieramy też marchewkę. Bierzemy też kawałek imbiru i również go obieramy. Ja wziąłem tutaj wielkość 2 kciuków. Dodajemy 4 ząbki czosnku, też możemy sobie od razu obrać. Ja mam akurat to szczęście, że mamy taki jeden duży ząbek, który wygląda jak mała główka, więc dodam go całego. Kroję go w drobną kostkę. Będziemy teraz kroić dynię. Przygotowuję sobie miejsce. Od razu będę kładł ją na blachę. Także blacha. Na blachę papier. No i kroimy. Kroimy zarówno dynię, jak i marchewkę. Jakkolwiek możecie. Ja to robię w ten sposób, że najpierw kroję dynię na takie półokręgi, na takie księżyce. Kroję to w kostkę. Też nie za dużą, bo potem będą one się ciężko blendowały. Łatwiej będzie jednak taką troszeczkę drobniejszą kostkę blendować. I tak z całą, zarówno Hokkaido, jak i piżmową. Kroimy marchewki. I teraz, akurat tutaj nam dużo tego wszystkiego wyszło. Nie wiem, czy to widać dobrze. Lekko to posolimy. I skropimy to oliwą z oliwek. I takie będzie na pewno o wiele lepsze. Fajnie się upiecze i w tym tłuszczu rozpuszczą się wszystkie najlepsze aromaty dyni i marchewki. I teraz tak, nagrzewam piekarnik do 180 stopni i do tak nagrzanego piekarnika wsadzam tą dynię na pół godziny. Piekarnik się nagrzał, wkładam to na pół godziny. W międzyczasie można sobie zrobić porządek i przygotować resztę składników. Jak dynia się piecze i macie trochę więcej czasu, posprzątaliście, to polecam uprażyć pestki dyni. To będzie naprawdę dobry dodatek już do zupy na sam koniec do podania, do posypania. Prażąc, co jakiś czas mieszamy. Ja to zawsze robię na dosyć dużym ogniu. Prażąc, mieszamy, żeby nam się nie przypaliło, to ja robię na dosyć sporym ogniu.
Przygotowujemy sobie garnek z grubym dnem. Chodzi o to, żeby temperatura za szybko nie przekładała się na to, co jest w środku. I teraz tak, bierzemy łyżkę masła klarowanego, trzemy sobie imbir do jakiejś miseczki i te włókna, które powstają, ja je wyrzucam, bo one tylko przeszkadzają później w zupie, zresztą to nie wiadomo, czy to się dobrze zblenduje. I teraz tak, czosnek przesmażamy na rozgrzanym maśle przez około 2 minutki, żeby się nie spalił. Też to nie musi być wcale tak mocno rozgrzane. Akurat właśnie mi się dynia już upiekła, także wyciągam ją z piekarnika. Sprawdzę tylko, czy jest mięciutka. Tam niżej też. Jest miękka. Bardzo fajnie wyszło. I teraz tak, przekładam tą dynię do garnka. W garnku jest czosnek. Po 2 minutach upieczoną dynię przerzucacie do garnka. Dodajemy teraz starty imbir. Ja to lekko wymieszam i pozwolę, aby całość tak się chwilkę podsmażyła. I dosłownie za chwilę dodam wszystkie przyprawy i bulion. Więc teraz tak, dodajemy paprykę, gałkę muszkatołową, trochę curry, odrobinkę płatków chili, pieprz, sól. Nie musi być wcale teraz dużo, zawsze później można dosolić. Mieszam to i zalewam bulionem. Dam na razie tak 80% tego, co tutaj jest. I teraz co jest najważniejsze? Jeszcze zmniejszam gaz i jeszcze to niech się pogotuje około 15 minut. Zupa z kawałkami dyni się jeszcze chwilę gotowała, około 15-20 minut, jak już mieliśmy pewność, że wszystkie smaki sobą przeszły. Dynia jest super miękka i teraz dodajemy mleczko kokosowe. Chwilę to mieszamy. Łatwiej byłoby, gdybyśmy mieli blender ręczny, ale mamy kielichowy. I najtrudniejsza akcja dzisiejszego dnia. Musimy teraz to wszystko zblendować. Jeżeli robicie to w kielichu, tak jak my, to musicie mieć jeszcze jeden duży garnek. To z kawałkami przelewamy do blendera, blendujemy, przelewamy do garnka i tak w kółko. Po zblendowaniu można jeszcze tą zupę doprawić. W tym momencie jest najlepszy moment. Posolić, popieprzyć, jeszcze chwilę zamieszać. Ewentualnie można jeszcze na 5 minut ją podgrzać. Taką pyszną zupę dyniową podajemy z uprażonymi wcześniej pestkami dyni. Można też dodać lekki kleks śmietany. Ewentualnie jeszcze skropić trochę cytryną. Jest wspaniała.